Dzień dobry Państwu, ja jestem Rio i witam Was w grze Train Sim World 5. Dziś przejedziemy się pociągiem regionalnym do Frankfurtu. Nasz skład jest zbudowany z wagonów piętrowych typu Dosto i nietypowej lokomotywy o nominale Baureihe 112. Jest to lokomotywa o dość nietypowym sterowaniu, które nawet nie było lubiane wśród niemieckich maszynistów. Dlaczego? Opowiem Wam po drodze. Znajdujemy się na dworcu głównym w Weestersbach i poprowadzimy dzisiaj ten oto pociąg. Bardzo nietypowa lokomotywa, bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o obsługę i o całe prowadzenie maszyny. Jest tak nietypowa, że sam osobiście rzadko kiedy nią gram, więc dzisiaj będzie na pewno ciekawie ze względu na to, że sam nie pamiętam już wszystkich opcji, jakie tutaj trzeba było obsługiwać, ale na pewno sobie jakoś poradzimy. Dobra, nastawnik kierunku jazdy tutaj i do przodu. Otwórzmy już drzwi po prawej stronie, żeby pasażerowie mogli wsiadać. Wejdźmy do maszynowni, poszukajmy włącznika PZB. Tu jest SIF, a tu jest PZB. PZB ustawienia na O, bardzo dobrze. Co my tu mamy jeszcze? Pantograf tylny. Tu jest wszystko ok, wszystko jest dobrze ustawione. Zajmijmy naszą pozycję. PZB już mamy włączone. Mogę te indykatory tutaj podjaśnić? Nie, nie mogę. No, nic nie szkodzi. Teraz 3 światła białe z przodu. Zasilanie wagonów. Światła w pociągu. Wyłącznik szybki mamy załączony. Sprężarka, chłodzenie, to też jest wszystko załączone. Programy, podświetlenie tutaj naszego pulpitu i podświetlenie instrumentów i w zasadzie jak na razie jesteśmy gotowi do odjazdu. Pasażerowie już wsiedli, mogę nawet... No, jednak nie mogę. Chciałem otworzyć okno i wyjrzeć w ten sposób, ale niestety nie możemy. Jest to dość stara lokomotywa, więc nie miała jeszcze otwierania okien tutaj. Oczywiście w grze, bo w rzeczywistości jak najbardziej. Zamykamy drzwi. Aktywujemy hamulec i go luzujemy. Wszystko wygląda cacy i teraz tak, jeżeli się spodziewacie, że mamy dzisiaj lokomotywę z bardzo standardową przepustnicą, no to muszę was rozczarować. Jak widzicie, ten mechanizm jest troszeczkę inny niż powinien być w tych lokomotywach. Jest to, powiem wam po drodze, ustawmy tylko prędkość tutaj na 40 km na godzinę i moc ustawimy tutaj na jakieś 78-75, żeby koła nie buksowały. Wyjazd mamy podany z prędkością 40 km na godzinę, szybciej nam nie wolno tutaj z tego dworca wyjechać. Co do przepustnicy, jest to naprawdę bardzo nietypowy instrument sterowania pociągiem. Te lokomotywy ze swoich czasów faktycznie miały takie sterowanie i to nie jest nic tutaj takiego wymyślonego. Jest to nastawnik prędkości, coś mniej więcej typu AFB. Chociaż ten nastawnik tutaj jest o wiele mniej dokładny niż standardowe AFB w nowoczesnych lokomotywach.
Mamy nastawnik prędkości i nastawnik mocy. I tymi dwoma rzeczami, tymi dwoma tutaj przesuwnikami steruje się całym pojazdem. Stąd bardzo nietypowe sterowanie tej lokomotywy. W tym momencie możemy jechać szybciej, PZB się uspokoiło. Mogę już tutaj ustawić 160 km na godzinę, maksymalna prędkość tej lokomotywy i ustawimy sobie tutaj moc jakieś 100%. Do 120 mogę podkręcić, ale zaczynają się ślizgać koła, więc z tą mocą delikatnie. Stara technologia. 140, dobra, zapowiedź 140. Stara technologia, budowa lokomotywy, no to takie lata 90., początek lat 90. No i właśnie wtedy testowano taki rodzaj sterowania pojazdami. Jak już wiemy nawet z gry, powstały 3 lokomotywy właśnie o takim sterowaniu. Jest to Baureihe 143, Baureihe 114 i Baureihe 120. Te 3 lokomotywy właśnie powstały z takim bardzo nietypowym sterowaniem. W sumie, jeżeli zrozumiemy system, jaki tutaj obowiązuje właśnie podczas sterowania tej lokomotywy, to w sumie nie jest taka ciężka do obsługi, jednakże trzeba naprawdę bardzo się przyzwyczaić do całego tutaj sterowania. Wiem, że wielu z was nie przepada za tą lokomotywą właśnie ze względu na jej taki nietypowy system sterowania, ale nie martwcie się, ta lokomotywa, w zasadzie ogólnie lokomotywy z tym urządzeniem nie były lubiane wśród maszynistów, także nie jesteście jedyni, którzy nie lubią tej lokomotywy. Muszę pamiętać, że się dzisiaj zatrzymujemy na każdej stacji, jest to pociąg regionalny, to nawet nie jest regionalny ekspres, tylko to jest zwykły regionalny, także nie mogę sobie tutaj pozwolić na dłuższe przerwy. Ale mimo to i tak postaram się tutaj trochę wam opowiedzieć o tej lokomotywie. Drzwi po prawej stronie i otwieramy. Piękna, słoneczna pogoda, sierpniowa pogoda, lato, wakacje, a my o 6 rano już siedzimy w lokomotywie i prowadzimy pociąg. Pociąg regionalny. Już widzę, że będzie na pewno wesoło, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, ponieważ ledwie wystartowaliśmy nasz kurs i już mamy 2 minuty opóźnienia. Tak to już bywa. Ale pociągi Deutsche Bahn i tak nie są najpunktualniejsze, jeżeli chodzi tutaj o przejazdy, także prawie że odwzorowane w rzeczywistości. 130 maksymalna prędkość, do tego z 80% mocy i rozpędzamy się na naszej linii. Jeżeli chodzi o sterowanie na klawiaturze, to prędkością możemy sobie sterować klawiszami A i D, czyli w górę i w dół, a sterowaniem mocy to tak jakbyśmy ustawiali tempomat, czyli R do góry, F na dół, nie? Pamiętajmy o tym, ponieważ my w tym momencie i tak mamy słoneczną pogodę, tory są suche, więc lokomotywa się nie będzie tak mocno ślizgać, ale jeżeli będziemy sterować tym pojazdem w deszcz albo w śnieg, i C1, to musimy bardzo mocno regulować właśnie
nastawienia mocy. Lokomotywy mają tendencję do poślizgu kół. Jeżeli mamy za dużo mocy ustawione, to na 100% będą nam się koła ślizgać i na 100% będziemy mieli problemy, żeby w ogóle ruszyć tym pojazdem. Pamiętajmy, że lokomotywa standardowo ma ustawione 100% mocy i na deszczowe, tudzież na zimowe dni jest to już za dużo. Ta lokomotywa naprawdę bardzo lubi się ślizgać. Ojej. Ojej, za szybko. Chociaż ma bardzo dobre hamulce, to muszę jej przyznać. Nie jest tak źle. Daliśmy radę wyhamować. Już myślałem, że będzie troszeczkę ciężej. Ale nie mogę powiedzieć. Daliśmy radę. Dojedziemy do końca peronu i się zatrzymamy. W sumie na takie opowiadanie jak dzisiaj mogłem wybrać sobie przejazd regionalnym, ale ekspresowym. Nie miałbym tak krótkich przerw między stacjami, ale nic nie szkodzi. Wybrałem regionalny, zwykły, będziemy się zatrzymywać na każdej stacji, mówi się trudno. Przyjmujemy pasażerów. Już możemy pomału zamykać drzwi. Żeby było ciekawiej, to urządzenie nie tylko ma sterowanie prędkością i mocą, ale to urządzenie ma również w swoim zanadrzu kilka programów, które miały niby ułatwić prowadzenie tej maszyny, ale uwierzcie mi, z tymi programami to nawet ja sobie nie daję rady. I szczerze mówiąc, nie znalazłem nigdzie wzmianek, jak te programy się tutaj obsługuje, także niestety nie jestem wam tutaj w stanie wytłumaczyć tych programów, ale tutaj widzicie, macie na przykład przełącznik od jednego programu, tutaj jest ustawienie również jakiegoś tam programu do jazdy, tu jest jeszcze jeden guzik, także to naprawdę nie jest łatwe urządzenie, ta niby taka modularna, taka zespolona przepustnica nie jest naprawdę łatwa w obsłudze. W grze ok, jesteśmy w stanie tutaj obsługiwać prędkość i moc i to nam na początek starczy. W sumie, tak mi się teraz skojarzyło, że jest jeszcze jedna możliwość prowadzenia tej lokomotywy. Otóż ustawiacie sobie prędkość na, w tym przypadku 160% i sobie sterujecie tylko i wyłącznie mocą lokomotywy. Jeżeli nie chcecie, żeby lokomotywa przyspieszała, ustawiacie sobie moc lokomotywy na 0. Jeżeli chcecie, żeby lokomotywa wam przyspieszyła, to sobie wtedy tą moc lokomotywy podnosicie. Zaraz to przetestuję, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli tak prowadzimy pociąg, to podczas zaciągnięcia hamulca zespolonego powinniśmy mieć również hamulec elektrodynamiczny. A tutaj już zacznę hamować. Tak jest, podczas takiego sterowania, wiecie co, potrenujemy to sterowanie, co oznacza, że nie będziemy tutaj regulować prędkością, tylko będziemy regulować mocą lokomotywy. Zobaczymy, jak to pójdzie, ponieważ to sterowanie widziałem u pewnego niemieckiego youtubera, który był
maszynistą tych pojazdów i właśnie on tam opowiadał, że w ten sposób również można te pojazdy sterować. Tak mi się teraz skojarzyło. Widzicie dobrze, że przypomniało mi się. Będzie to naprawdę nietypowe sterowanie ze względu na to, że nie regulujemy mocy guzikami AD, tylko RF, nie? Będzie troszeczkę inaczej. Okej, mamy tutaj moc na 0%, co daje nam możliwość zatrzymania się tutaj. Tym razem otwieramy drzwi po lewej stronie i czekamy na pasażerów. W sumie wszystkie 3 lokomotywy, jakie mamy tutaj w grze, czyli 143, 112 i 114, steruje się w ten sam sposób. Także jeżeli opanujecie sobie sterowanie na jednej z tych lokomotyw, nie będziecie mieli większego problemu z pozostałymi. One w zasadzie tam zbytnio dużo się od siebie nie różnią. Jedyne czym się różnią to maksymalną prędkością, ponieważ 112 jest dopuszczona do prędkości 160 km na godzinę, a znowu na przykład 143 jest dopuszczona tylko i wyłącznie do 120. Luzujemy hamulec i zadajemy moc na 40%. Zobaczymy, jak się rozpędzi ta lokomotywa. Dobrze idzie. Możemy dodać troszeczkę więcej. Zadam tak mniej więcej 70. Ale nie możemy przeginać. Pamiętajcie, ta lokomotywa ma naprawdę tendencję do ślizgania się. Ciut za dużo mocy i od razu koła wpadają w poślizg i nie macie szans ruszenia tego sprzętu, tej maszyny. Mam 160, tu mam 160, tu mogę w sumie już troszeczkę zadać więcej mocy, żeby lokomotywa się lepiej i szybciej rozpędziła. Do 120% można zadać mocy, ale jak widzicie, przy 120% wskazówka już zaczęła świrować, co oznacza, że koła wpadły w poślizg. Przyznam, że sterowanie to nie jest wcale takie złe, czyli zostawiamy prędkość w jednej pozycji, a sterujemy tylko tutaj mocą. Ale trzeba się przyzwyczaić, używamy na klawiaturze dwóch całkiem innych guzików niż do tej pory, więc... O! Nagłe? Nie potwierdziłem czegoś na semaforze. No dobra, trudno się mówi, nie zauważyłem czegoś. W sumie bardziej się koncentrowałem tutaj na tym, czy koła się nie ślizgają. Ale okej, nic nie szkodzi. Uwalniamy się z nagłego hamowania. Uwalniamy się z restrykcyjnego monitoringu. Halo? A nie mogę się uwolnić, bo mam 1000 Hz, dobra. 0. Musimy tutaj prędkość zresetować na 0 i z powrotem na 160. Hamulec. Jest to naprawdę niesamowicie nietypowy pojazd. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tych nowoczesnych lokomotyw, gdzie wszystko jest sterowane komputerem, wszystko jest zrobione pod maszynistę, żeby maszynista miał jak najbardziej komfortowe warunki pracy, to ta lokomotywa na pewno wam nie podpasuje. Mamy restrykcyjny monitoring, co za tym idzie, nie wolno nam jechać szybciej niż 40 km na godzinę. Musimy o tym pamiętać. 45, sorry. 40 to jest taka moja granica, żeby się
nie złapać kolejnego nagłego. O, teraz mogę się uwolnić z restrykcji, co również zrobię. Czemu mogłem się uwolnić z restrykcji i czemu chciałem się uwolnić z restrykcji? Ponieważ tutaj obowiązuje prędkość 160 km na godzinę. Jest to prędkość większa niż prędkość dopuszczalna restrykcyjnego monitoringu. Co za tym idzie? Mogę się z tej restrykcji uwolnić. 80? A, w takim układzie na poprzednim semaforze było wyświetlone 80 i nie zauważyłem tego. Okej. Rio znowu się czegoś nauczył. Otwieramy drzwi po lewej stronie. 80. Mamy. Ładna pogoda. Gołębie słychać. A, okej. Zamykamy drzwi. Tu i blokujemy, żeby nikt nie otworzył. Dobra, zadajemy moc. O, zobaczmy, 60%. A. Przydałoby się jeszcze wyluzować. Halo, hamulec. No. Nie chcę. To musimy zresetować w takim układzie to. Tak jest. Pamiętam jak na linii kolejowej Ruhr-Sieg Nord, czyli na tej zasadniczo jednej z pierwszych linii kolejowych, jakie wyszły, niemieckich linii kolejowych, jakie wyszły do tej gry, weszła lokomotywa 143 i przyznam, że na samym początku również miałem dość spore problemy w sterowaniu tą lokomotywą. Ze względu właśnie na to, że nie umiałem sobie dostosować mocy do prędkości i najczęściej właśnie miałem bardzo częste poślizgi kół, nie mogłem ruszyć ze stacji, z hamowaniem były też różnego rodzaju problemy. Właśnie ze względu na to, że początkujący nie umiał obsłużyć maszyny. No, tak to bywa. Możemy się rozpędzić do 160. Nastawnik prędkości ustawiamy na maksymalną wartość. I ustawmy moc na jakieś 80 do 90. Te cyferki, które się tutaj pojawiają, w tym momencie 22, są to stopnie, tak jak były stopnie na kole nastawczym, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3 i tak dalej. To są takie same stopnie sterowania lokomotywą, tyle tylko, że one są już sterowane komputerowo. O ile to można nazwać komputery, no bo w latach 90. no to komputerów to tak jeszcze nie było takich bynajmniej, które my znamy dzisiaj. Ale mimo to... Oj, nie to chciałem. To chciałem. I chciałem hamulec. Mimo to już były te stopnie sterowane elektronicznie. Tutaj musimy się zatrzymać. Jadę trochę za szybko. Uj, oj, 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 oj. Może być ciasno. Z tego mocnego hamowania pasażerowie na pewno nie będą zadowoleni, ale... Zatrzymaliśmy się co do metra. 3 metry. Okej.
No dobra, otwieramy drzwi po prawej stronie i zaraz tutaj będzie nas jakiś pociąg mijał, ponieważ widziałem, jak się zmieniły semafory na zielone tutaj. Także zaraz jakaś rakieta, zaraz coś szybkiego, prawdopodobnie jakiś pociąg ICE nas tutaj minie. Znajdujemy się akurat na odcinku, gdzie jest dozwolone 200 km na godzinę, ze względu na to, że jest tu położona linia LZB i można właśnie z LZB tutaj jeździć pociągami. Oj, nie tu, tu chciałem zablokować. Luzujemy hamulec i zadajemy moc. O, 4 km, w końcu będę miał czas, żeby wam trochę o tej lokomotywie opowiedzieć. Widzę, że... A nie, załapała. Już chciałem powiedzieć, że widzę, że trzeba resetować tą prędkość, ale widzę również, że coś tutaj załapało. No nie jest łatwa. Ja nie mam problemów ze sterowaniem tej lokomotywy, ja ją steruję troszeczkę inaczej niż to robię normalnie, bo ja normalnie to sobie ustawiam moc na 80% i ja sobie tą lokomotywę steruję wtedy prędkością, zadajnikiem prędkości, a w tym momencie staram się wypróbować czegoś innego, czegoś nowego, może nawet trochę łatwiejszego do sterowania niż samą prędkością. No ale dobra. Lokomotywa Baureihe 112. Typowa lokomotywa lat 90. i właśnie wtedy była budowana. Jest to lokomotywa, która była produkowana w latach 1990 do 1991. Potem była lekka przerwa i potem budowano jeszcze jedną wersję tej lokomotywy od 92 do 94 roku. Wybudowano około 130 sztuk. I właśnie jeździły po całych Niemczech. Ta lokomotywa, jako że była budowana początkiem lat 90., kiedy to upadł mur berliński, jest symbolem zjednoczenia Niemiec. Była symbolem i jest zasadniczo do dzisiaj. Zaraz nie wyhamuję tutaj. Bo to jest naprawdę dużo za szybko. Oj, 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 oj. Niby 4 km był kawałek do stacji, ale powiem, że te 4 km coś szybko zleciały. Nie mam nawet czasu wam tutaj opowiedzieć o tej lokomotywie, no ale okej. Damy sobie radę. Lokomotywa, symbol zjednoczenia Niemiec. W zachodnich Niemczech miała właśnie oznaczenie BR-112. We wschodnich Niemczech, gdzie jeszcze po upadku muru berlińskiego było Deutsche Reichsbahn, miała ta lokomotywa oznaczenie 212. W sumie nie jest zła ta lokomotywa, jest w miarę silna, mimo to, że miała oryginalnie 226 kW. Źle. 226 kN siły pociągowej. O, pomyliłem się, popatrzałem tutaj na moją ściągawkę, nie na tą rubrykę co trzeba. 226 kN. W porównaniu do dzisiejszych lokomotyw jest to naprawdę niewiele, ze względu na to, że dzisiejsze lokomotywy mają 300 kN w standardzie. W niektórych lokomotywach jest to nawet dużo, dużo więcej. Także lokomotywa nie była dość mocna, ale spełniała swoje zadanie.
We wschodnich Niemczech była... towarowy nas minął! Railpool! Proszę, proszę. Co za tym idzie? Mamy wyjazd podany, okej. Myślałem, że nie mamy podanego wyjazdu. W sumie moglibyśmy się z nim, szczerze powiedziawszy, troszeczkę pościgać. Ja się tu do 160 mogę rozpędzić, a on nie, on 100 może tutaj jechać. Może maksymalnie 120. Koła się ślizgają, trzeba uważać. Nie, za dużo mocy. Musimy trochę mocy zdjąć. Trzy kilometry do następnej stacji i my tutaj z towarowym mijamy się nawzajem. Fajnie to wygląda, to fascynujące dla mnie w tym momencie. Muszę przyznać, że siedzę tutaj naprawdę z olbrzymim uśmiechem na twarzy, ponieważ takie sytuacje naprawdę się nie zdarzają zbyt często. Już zacznę tutaj trochę pomału hamować. Lokomotywa Railpoola Vectrona. Mogliśmy pomachać maszyniście obok. Fajnie. Hamujemy tutaj. Jezu, mamy 4 minuty opóźnienia, no ale trudno, no nie zrobię, nie będzie inaczej. Staram się wam tutaj opowiedzieć trochę o tej lokomotywie. Co za tym idzie, nie skupiam się tak hardkorowo na samym przejeździe. I jeszcze raz nas mija Vectron. Oczywiście maszynie życzymy zielonych semaforów. My się tu zatrzymujemy. Trochę przestrzeliliśmy, ale nic nie szkodzi. Tak długo jak wagony znajdują się w obrębie stacji, jest wszystko ok. My trochę przestrzeliliśmy, ale o jakieś, nie wiem, 2 metry. Także lokomotywa we wschodnich Niemczech nosiła nazwę 212, numer serii 212 i była wykorzystywana głównie w przejazdach pasażerskich, w przejazdach regionalnych i ciągnęła pociągi tak zwane Interregio. Były te lokomotywy stosowane również w lekkich pociągach towarowych. Można sobie tą lokomotywą w przejazdach towarowych pojeździć na linii kolejowej Hamburg-Lübeck. Chyba tam nawet weszła ta lokomotywa do gry, razem z tym dodatkiem. Ale szczerze nie jestem w 100% pewien. Wiem, że 143 weszła razem z dodatkiem Ruhr-Sieg Nord. 112 chyba weszła z dodatkiem Hamburg-Lübeck, a 114 weszła z dodatkiem Frankfurt-Fulda. 114 jest zasadniczo nową lokomotywą, jeżeli chodzi o samą grę. Ale z tych wszystkich uważam, że jest jedną z gorszych lokomotyw, ze względu na to, że 114 ma bardzo beznadziejne hamulce. Bardzo źle się hamuje tą lokomotywą, mimo to, że była ta lokomotywa naprawiana, ta lokomotywa miała już update. Ale mimo to do dnia dzisiejszego nie jeździ się fajnie tą lokomotywą. Jeżeli chcecie sobie poćwiczyć sterowanie tym gatunkiem lokomotyw, to właśnie o
polecam wam 112 albo 143. Te dwie lokomotywy są jedne z najlepszych, chociaż ja bardziej preferuję 112 ze względu na to, że jest szybsza. Można nią jeździć zasadniczo na większości linii kolejowych. Można sobie robić własne scenariusze z własnymi rozkładami jazdy. I praktycznie jako, że ta lokomotywa jeździ 160 km na godzinę, jest w stanie dać sobie radę praktycznie na każdej linii kolejowej. Raz planowałem zrobić, 80, zapowiedź 80. Raz planowałem sobie zrobić przejazd na linii kolejowej Koblenz-Mainz lokomotywą 143, ale jako, że tam jest miejscami ograniczenie prędkości większe niż 120 km na godzinę, miałem problem z tą lokomotywą, bo nie wyrabiałem się w rozkładzie jazdy. Miałem bardzo duże opóźnienia, miałem bardzo duże straty czasowe i szczerze powiedziawszy, jakbym wtedy wybrał 112, to na pewno poszłoby mi lepiej niż 143. I co? Kolega Vectronem tak cisnął, tak szybko jechał i daleko nie zajechał. Zapewne my mamy wyjazd, tutaj on musi czekać. No ale nic nie szkodzi. Zatrzymujemy się tutaj. Gra musi pomyśleć, co zrobić. Otwieramy drzwi. Nowa technologia, bardzo moderna lokomotywa, sterowana komputerem. W zasadzie Vectron jest jeżdżącym komputerem, z tego co oglądałem w programach dokumentalnych. I jedna ze starszych technologii, która naprawdę nie przypadła do gustu maszynistom. Maszyniści nie lubili tych lokomotyw, chociaż podejrzewam, że jeżeli był jakiś maszynista, który tylko i wyłącznie na tych lokomotywach jeździł, no to zgodzę się, przyzwyczaił się do maszyny i w pewnym momencie na pewno sobie już dawał dobrze radę. Ale ogólnie te lokomotywy naprawdę nie były lubiane wśród maszynistów. Także jeżeli wy nie lubicie tych lokomotyw, nie musicie sobie z tego robić jakichś specjalnych wyrzutów sumienia, ponieważ maszyniści też ich nie lubili. Ale uważam, sama mechanika prowadzenia tych lokomotyw, mimo to, że jest naprawdę przestarzała, jest bardzo nietypowa i jest naprawdę wyzwaniem, jeżeli chodzi o prowadzenie maszyn kolejowych. No bo taki Vectron, ustawiacie sobie tempomat, luzujecie hamulec, zadajecie moc na przepustnicy i lokomotywa sama sobie jedzie. Sama sobie prędkość utrzymuje. Jeżeli trzeba, to przyhamuje, jeżeli coś trzeba zrobić, to praktycznie sama na siebie uważa. Tutaj jednak jest troszeczkę inaczej. Tutaj jednak cała ta mechanika funkcjonuje całkiem inaczej niż w tych normalnych, nowych lokomotywach. No ale był to swego rodzaju eksperyment tamtych czasów. Zapowiedź maksymalnej prędkości do 100 km na godzinę. Już mam tutaj wszystko ustawione i moc mam troszeczkę zwiększoną i prędkość mam tutaj ustawioną, także lokomotywa sobie tutaj zaraz wyreguluje wszystko. Z tego co słyszałem, to urządzenie, mimo to, że ono sobie w jakiś sposób tam utrzymuje prędkość, to jest o wiele bardziej... Oj, ja tu mam stację. Oj. Mimo to, że ta lokomotywa ma to utrzymywanie prędkości, ale to utrzymywanie prędkości jest o wiele gorsze niż w standardowym
pojeździe z wbudowanym AFB, z wbudowanym tempomatem. To w zasadzie nie jest tempomat, to jest bardziej urządzenie mówiące lokomotywie, z jaką maksymalną prędkością może jechać. Te wahania mogą dochodzić do plus minus 10 km, także nawet jeżeli jedziemy gdzieś z górki i mamy tutaj ustawione na przykład 100 km na godzinę, no to ta lokomotywa może się nawet rozpędzić do 110, co w przypadku pociągów przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę jest dość sporym przekroczeniem tej prędkości, także z tym ustawieniem maksymalnej prędkości trzeba uważać. Czasami trzeba naprawdę podczas jazdy jeszcze podhamować hamulcem zespolonym, żeby po prostu nie rozpędzać się aż tak tragicznie. O, Desairo sobie jedzie. Siemensik. Też już nim dawno nie jechałem. Też by się przydało nim przejechać. Otwieramy drzwi. Oj. Otwieramy drzwi. Do siebie jest otwieranie, do szyby jest zamykanie. Czekamy, aż pasażerowie wsiądą. Zastanawiam się, czy Vectrona nie będziemy mijać, czy to znaczy my to niekoniecznie, on nas. Chyba że jedzie po tym samym torze co my, no to raczej już go nie zobaczymy. Dobra. Zamykamy drzwi, to znaczy tutaj jest blokowanie, tu jest zamykanie. Blokowanie drzwi jest to mechanizm, który zapobiega temu, że jak pasażerowie nacisną zielony guzik otwierania drzwi, że te drzwi się otworzą. Dlatego blokowanie mechanizmu i otwieranie, zamykanie drzwi. W tych nowoczesnych lokomotywach, no to mamy tak zwane Türfreigabe. Jest to właśnie charakterystyczne, jeżeli chodzi o te nowe lokomotywy Vectrona. W tej nowej 185 też to jest i najbardziej popularny dźwięk lokomotywy Baureihe 101. Za każdym razem, kiedy obniżymy prędkość do 30 km na godzinę, pojawia się to takie charakterystyczne Türfreigabe. I to jest właśnie ten sam mechanizm blokowania drzwi co tutaj. Po prostu zapobiega to, żeby pasażerowie sami mogli otworzyć drzwi podczas jazdy albo podczas niechcianego postoju, jak na przykład po złapaniu nagłego hamowania. Pociąg stoi i nie chcemy, żeby pasażerowie wysiadali na torowiska. Po to jest właśnie całe to blokowanie systemu. A! Siemensik stoi i czeka, aż my przejedziemy. Też musiałbym się nim przejechać. Kupiłem sobie niby ten dodatek specjalnie dla tej jednostki, ale szczerze powiedziawszy nie bardzo jeżdżę tą jednostką, także O, następny przystanek za 12 km. To teraz miałbym czas na opowiadanie, ale w sumie wam już wszystko takiego najważniejszego tutaj opowiedziałem. Ale nic nie szkodzi, podelektujmy się całą tą tutaj przejażdżką. Maksymalna prędkość 110 km na godzinę i już tutaj dopasowujemy naszą konfigurację pojazdu. Fajna linia kolejowa Frankfurt-Fulda. Naprawdę udana linia kolejowa, mimo to, że na słabszych komputerach no to tak nie bardzo śmiga. Zauważyłem to u mnie, gdzie właśnie przez tą całą roślinność tutaj, no to przyznam, że mój komputer zaczął się pocić, to znaczy mój drugi komputer, bo oczywiście ten, co mam tutaj do nagrywania, to nie ma porównania do żadnego innego komputera, ale mam w sypialni rozłożony drugi komputer, który jest o wiele, wiele słabszy. Taki mój komputer do giercowania przed snem. I przyznam, że mimo to, że linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, no to jej optymalizacja nie jest już taka fajna. Bardzo przycina.
i klatki na sekundę mają również sporo do życzenia, także bywa, ale mimo to uważam, że linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo dużo różnorodność składów, można tutaj prawie każdym składem w grze przejechać się. Oczywiście każdym składem, niemieckim składem. No, jestem ciekawy, co nam niedługo zaprezentują na pokazie gry Train Sim World 6. Z niecierpliwością oczekuję całego tego pokazu. Jestem naprawdę ciekawy, co oni pokażą, co zaprezentują i czy w ogóle będzie 6. odsłona tej gry warta zakupu. To znaczy warta zakupu. Upgrade z 5 na 6 jest i tak darmowy, jeżeli chodzi o sam silnik graficzny, no ale zawartość nowej odsłony, nowe linie kolejowe i tak dalej będą na pewno płatne. I teraz pytanie, co nam zaprezentują, bo jak nam zaprezentują kolejnego Traxa Baureihe 185 albo nie wiem, jakąś taką lokomotywę, którą już tutaj mamy w kilku odsłonach, kolejny Trax, kolejny Taurus, no to kiepsko to widzę. Co do linii kolejowej też praktycznie nie ma żadnych informacji. Jest bardzo dużo spekulacji w internecie, szczególnie tutaj wśród niemieckich kreatorów, jeżeli chodzi o grę, tutaj o symulator kolejowy. Bardzo dużo spekulacji jest tutaj co do linii kolejowych. Zasadniczo nikt nic nie wie. Oni zapowiedzieli 6. odsłonę gry, zapowiedzieli, że będzie pokaz końcem sierpnia, ale w tym momencie nikt nic nie wie. Nawet niemieccy kreatorzy... O, austriacka ta! Ojejku, ile tu Vectronów stoi. Austriacki nawet stał tam. No ale zobaczymy, co to będzie. Do końca miesiąca już zasadniczo dużo nie zostało. Na pewno będę was utrzymywał na bieżąco, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wiadomości i o jakąkolwiek zmianę co do filmików. O! Shadery się załadowały, grę mi trochę przycięło. Zapowiedź maksymalnej prędkości 150 km na godzinę. Trochę podhamujemy. Zasadniczo to mogę tutaj już spokojnie hamować head aż do stacji. Od tego miejsca 150 km na godzinę, od następnego za 1000 metrów 110. Zapowiedź 110 km na godzinę. Chociaż raz wyhamowaliśmy płynnie i regularnie przed dworcem. Nie jakieś maksymalne hamowanie, gdzie pasażerowie byli wgnieceni w fotel. Dobra. O, samolot. Co do samolotów też mam plany. Jakby nie patrzeć, lotnisko we Frankfurcie jest naprawdę największym lotniskiem w Niemczech. Co do samolotów, to też mam spore plany. Awionika też się pojawi na moim kanale. W jakim formacie jeszcze się nie zdecydowałem. Kilka możliwości mam. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie prowadzimy naszą 112 w kierunku Frankfurtu. Podejrzewam, że już dużymi krokami zbliżamy się do końca naszego przejazdu. Stoimy na stacji Offenbach.
No i C1. Też 1 dawno nie jechaliśmy. Jest w ogóle dużo składów, które dawno nie jechaliśmy, także podejrzewam, że jak Train Sim World 6 nie pokaże jakiejś nie wiadomo jak fascynującej zawartości do kupienia, to zostawię te wszystkie dodatki z 6 i poczekam na promocję, żeby po prostu trochę taniej kupić, a będę pokazywał inne składy po innych liniach kolejowych, zasadniczo składy, które dawno nie jechałem i o których dawno nie opowiadałem, także co pokazywać, jeszcze jest co pokazywać, ale zobaczymy. No naprawdę ciekawi mnie, co pokażą w 6. W tym momencie jedyne, co by mnie zwaliło z nóg, to jakby powiedzieli, że do Train Sim World 6 na dzień dobry wchodzi Ludmiła. Czyli lokomotywa spalinowa, dawna radziecka lokomotywa spalinowa o nazwie BR. Te samoloty są naprawdę świetne tutaj. O nazwie BR-232, jakby mi powiedzieli, że Ludmiła wchodzi na dzień dobry w grze, no to bym powiedział, to jest to, co naprawdę bym w tym momencie chciał grać, to jest to, co naprawdę chciałbym zawsze mieć w symulatorze kolejowym, no ale tak, znając życie wejdzie kolejny Trax, kolejny Taurus, może jakieś inne malowanie Vectrona, czyli w zasadzie pojawi się jeszcze raz wszystko to samo, co już mamy w grze. Jeżeli chodzi o... Okej, ja muszę przyznać, że my tutaj na niemieckich liniach kolejowych to i tak nie mamy aż tak źle. Ale biorąc pod uwagę na przykład angielskie linie kolejowe, gdzie jedyną praktycznie sensowną lokomotywą towarową jest klas 66 i praktycznie tylko i wyłącznie klas 66 wychodzi na angielskich liniach kolejowych, no to powiem, że my naprawdę nie mamy tutaj aż tak tragicznie. Angielskie linie kolejowe są o wiele bardziej ubogie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o składy, o maszyny. Zapowiedź 140 km na godzinę i już tutaj korygujemy naszą maksymalną prędkość. A jeszcze 2 km i... A nie, to jest Frankfurt południowy dopiero, a my jedziemy na dworzec główny. Okej, to nic nie mówiłem. Chciałem właśnie powiedzieć, że już zbliżamy się tutaj pomału do końca naszej przejażdżki, ale na pewno będziemy mieli jeszcze jedną stację, bo my jedziemy tutaj na Frankfurt główny. Na Frankfurt południowy byłoby, jeżeli byśmy jechali Flixtrainem, ponieważ Flixtrain nie wjeżdża... Oj, znowu czegoś nie potwierdziłem, znowu się zagapiłem. Flixtrain nie wjeżdża na dworzec główny we Frankfurcie. Wjeżdża tylko i wyłącznie na Frankfurt południowy. Czegoś znowu przegapiłem. No ale nic nie szkodzi, zdarza się. Luzujemy tutaj PZB, to znaczy luzujemy. Wychodzimy z nagłego hamowania. Hamulec mamy tu wyluzowany, muszę zredukować prędkość do zera i jeszcze raz ją ustawić. To również tutaj zrobimy. O właśnie. I jedziemy dalej. Czegoś nie potwierdziłem, znowu coś na semaforze było wyświetlone, a że ja dzisiaj nie wiem dlaczego bardzo koncentruję się na wskaźnikach tutaj na zegarach, no to sporo takich wyświetleń na semaforze mijam.
Ale nic nie szkodzi. I tak dobrze się bawię podczas tego przejazdu. Nie jest łatwy, muszę przyznać, że opowiadać i jednocześnie jechać tą lokomotywą naprawdę nie jest łatwo. Podejrzewam, że jakbym jechał w ciszy i spokoju, szłoby mi o wiele lepiej. No ale szczerze, przejazdu bez komentarza to chyba raczej nikt by nie obejrzał, także biorę pod uwagę to, że będę miał większe spóźnienie i będę miał częstsze nagłe hamowania. Ale mimo to cieszę się, że mogę tutaj razem z wami spędzić czas. Cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną i że oglądacie moje filmiki. To jest dla mnie najważniejsze. Zaraz tutaj zablokujemy drzwi. O, właśnie. Blokujemy mechanizm. Luzujemy hamulec. I w tym momencie zbliżamy się do końca naszej wycieczki nietypową lokomotywą. Kolejna stacja, Frankfurt Dworzec Główny, stacja, na której nasz pociąg kończy bieg. Także ogólnie wiem, że ta lokomotywa nie cieszy się zbyt dużą popularnością właśnie przez to, że ma dość nietypowe i czasami dość trudne sterowanie. Szczególnie jeżeli chodzi o deszczową pogodę, może nawet tutaj gdzieś o jakiś śnieg. W każdym bądź razie, jeżeli mamy wilgotne tory, to lokomotywa ma bardzo duże prawdopodobieństwo, bardzo dużą tendencję do poślizgu. Zapowiedź 80. Potwierdzamy PZB i ustawiamy naszą prędkość. Jeżeli się przyzwyczaimy do tego sterowania, co ja wam dzisiaj właśnie tutaj cały czas pokazuję, że mamy praktycznie ustawioną jedną prędkość i tylko suwakiem mocy sterujemy całą lokomotywą, uważam to za troszeczkę łatwiejsze sterowanie niż jakbyśmy mieli cały czas przestawiać maksymalną prędkością lokomotywy. Ale mimo to trzeba się do tego sterowania przyzwyczaić. Bo jakby nie patrzeć, to ustawiamy wtedy moc lokomotywy i ustawiamy całą siłę pociągową innymi klawiszami niż normalnie. Od tego miejsca wolno nam jechać 80 km na godzinę. Dużymi krokami zbliżamy się do dworca głównego we Frankfurcie. Tutaj zaraz będą ograniczenia prędkości nawet do 30 km na godzinę ze względu na to, że wjeżdżamy na dworzec czołowy. Że wjazd i wyjazd na dworzec kolejowy jest tylko i wyłącznie z jednej strony. 70. Muszę sobie podnieść kamerę i patrzeć bardziej po semaforach w tym momencie, żeby nie było, że coś znowu przegapię. Żebym nie przegapił jakiegoś wyświetlanego ograniczenia prędkości. Semafor wieloodcinkowy pokazuje światło pomarańczowe. Oznacza to, że kolejny semafor jest na stój. Kolejny semafor jest czerwony. Od tego miejsca wolno nam jechać również 70 km na godzinę, co pokazywała nam tablica z 7 umieszczona pod semaforem. Nie mamy wjazdu na dworzec główny. Nie potwierdziłem. Już leciał mi palec na potwierdzenie PZB. Dobra.
Nic nie szkodzi, wjazdu i tak nie mamy. A, dostałem restrykcję 500 Hz. Za szybko jechałem nad magnesem 500 Hz. Okej. Ajajajajaj. Tu resetujemy, tu resetujemy. ...25 km na godzinę maksymalnej prędkości w tym momencie. Mamy aktywny magnes 500 Hz, to jest ta czerwona lampka tutaj. Przy aktywnym magnesie 500 Hz nie wolno nam jechać szybciej niż 25 km na godzinę, musimy o tym pamiętać. Ja sobie tutaj nastawnik prędkości ustawię na 20 i niech ta lokomotywa się tutaj turla dalej do dworca głównego. To 25 km na godzinę obowiązuje do semafora, od semafora wolno nam jechać 40. Cak, 500 Hz przeszło na 1000 Hz w tym momencie. Ej, w tym momencie możemy jechać szybciej, ale ja, że teraz pod koniec jazdy jestem bardzo zdekoncentrowany. Cicho. I nie potwierdzam. PZB. Nic na to nie poradzę. Po prostu dzisiejszy przejazd zawiera troszeczkę częstsze nagłe hamowania niż standardowo. No ale tak bywa. Przede wszystkim tak jest, jeżeli nie uważamy i nie potwierdzamy systemów bezpieczeństwa. Po to są te systemy bezpieczeństwa, żeby nam hamowały składem. No dobra. Zbliżamy się do dworca głównego we Frankfurcie. Tym samym chciałbym się z wami już pomału pożegnać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku i za poświęcony czas. Jeżeli filmik ci się spodobał i lubisz symulatory kolejowe, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków z tej serii. O! Mamy aktywny magnes 500 Hz już teraz, więc nie ma się co rozpędzać. Właśnie z tego powodu mamy dzisiaj naprawdę dużo nagłych hamowań, ale to wychodzi z tego, że naprawdę w tym momencie już moja koncentracja jest prawie że zerowa. Bardzo wolno wjeżdżamy na dworzec główny. Ojejku, no nic nie szkodzi. I takie dni zdarzają się. Fajnie słychać stukot kół w tej lokomotywie na rozjazdach. Całą drogę dobrze szedł przejazd. I w tym momencie praktycznie na sam koniec wyłapałem kilka nagłych hamowań, które można było uniknąć w sumie. Ale nic nie szkodzi. Przyznam, że teraz pod koniec jestem naprawdę zdekoncentrowany, nie mogę się tutaj skoncentrować na jeździe. Nie chcę się jakoś zbytnio tłumaczyć, no ale również mi się to przydarza. Trochę głupio, że podczas nagrywania, no ale no bywa. Też jestem tylko człowiekiem. Hamujemy, zatrzymujemy się. Delikatnie, żebyśmy tutaj nie przygwoździli w kozła oporowego. Aha. Nienawidzę w tej grze tego, że
mimo to, że mamy niby te kolory, w których możemy się zatrzymać, musisz minąć ten głupi znak zatrzymania się. To samo jest tutaj, to samo jest w Dreźnie. Musisz ten znak minąć, żeby się zatrzymać, żeby gra załapała, o, dojechał. No dobra. Otwieramy drzwi po lewej stronie. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. My dojechaliśmy do końca naszej przejażdżki. Tym samym życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!